Moi drodzy, my już po powrocie z polowania, z tego odcinka specjalnego. Teraz chcemy wam pokazać zbrojownię, broń, którą mamy. Ja mam tutaj ten 375, którego strzelałem. Michael ma 338 Blaser Magnum. To było na tak zwany wszelki wypadek. Jak się poluje na tak duże zwierzę, no to zawsze jest ubezpieczenie, aczkolwiek ta broń została w aucie. Bo w razie jakby trzeba było po strzałka dochodzić, to na 2 sztucery. Wejdziemy sobie do środka, pokażemy wam zbrojownię. Let's go, Mike. Okej, szyfru nie patrzymy. Nic nie widać, także. Jest, okej. Drzwi pancerne. Jest. Welcome. I tutaj mamy najbardziej wartościową część pod względem chyba broni w Namibii, można powiedzieć. Please. Michael, please. Thank you. Po kolei. Możecie zobaczyć. Blaser F3, który jest tutaj, ponieważ poluje się tu też na pióro. I w przyszłym roku planuję coś takiego, ponieważ tych ptaków tu jest masę. Ale mają też tutaj strzelnice. Jeżeli się uda, wszystko nam czas pozwoli, to być może jeszcze w piątek, w ostatni dzień przed wyjazdem, przed wylotem się wybierzemy. Mamy F3, same F3 i co ciekawe, słuchajcie, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Mają drilling poprzednika B14, czyli śród, duża kula, mała kula. Michael, what handling this rifle? This is mostly for the boss, Mr. Luque, and sometimes we use it for some oryx. Oryx, yes? Yeah, you can do anything with it. Czyli na wszystko polują. Nawet mamy tu piękne logo Blaser Safari. Okej, niech się wyostrzy. O, widać. Okej. Dobra, teraz sobie przejdziemy dalej. Mają drillingi, mają dwa. Czekaj. Tu jest drugi drilling, który wam chciałem też pokazać, też Blaser Safari, śród 20, kaliber 9.374, bardzo popularny, i 22 Hornet. Ten 22 Hornet to podejrzewam, że na pióro, ewentualnie małe drapieżniki typu szakal. Nie mam pojęcia, co oni tu z Hornetu jeszcze strzelają. Standardowo R8, tu jest wersja z Leather, czyli skórzana, kaliber 300 Norma Magnum. Wszystko tu się zaczyna, moim zdaniem, te kalibry podstawowe od wielkości 300, tak? Czyli 300 Winchester Magnum i tak dalej, i tak dalej. Tu silency znacie, tu mamy pełną optykę. Optyka oczywiście Blasera, ale mamy też, widzę, Zeissa z dalmierzem, pokrowce, amunicja, stół, w którym się wszystko przygotowuje. Oczywiście takie przyrządy podstawowe rusznikarskie, łącznie z klapkami na lunetę. No i tu mamy wszystkie R8 w różnych kalibrach. Mało tego, zobaczcie, mamy tu nawet nasadkę założoną. To jest Thermo Nocto. Thermal? No, także tutaj mają termowizję, czyli też u nich już popularną. Michael, what is biggest caliber? The biggest caliber is this one and this one, 375. Aha, 375, czyli to, co polowaliśmy my dzisiaj. To jest 338 Blaser, czyli największy, jaki mają, to 375, z którego udało nam się upolować dzisiejsze zwierzę. Jakie? Zapraszam do wsparcia, także tam będziecie mogli zobaczyć. Złomik jeszcze mam. Także chyba cały obiekt żeśmy wam pokazali, także do zobaczenia i dasz burz. Beautiful. Yes. With everything. Yes. Dasz burz po raz ostatni. Jedziemy w ostatnie wyjście. Burz. Polujemy dzisiaj Impala Eland. Tylko to nam zostało. Więc popołudniowe wyjście jest czwartek po południu. Słuchajcie, 16 czerwiec. Ruszamy. Ostatnie wyjście. Zobaczymy. Na Impale mam średnią chęć. Na Elanda jak najbardziej. Jak spotkamy, to pewnie tak. Zostało nam 3 godziny polowania w Afryce. Jutro, mimo że mamy wylot wieczorem, podjęliśmy decyzję grupowo, że już na polowanie nie wychodzimy. Wszystko prawie mamy strzelone. Rano pojedziemy sobie na strzelnicę, może nagramy z tego jeszcze jakiś materiał, zobaczymy. Po polowaniu pamiętajcie, żeby zostać do końca, bo takie podsumowanie, które już jest nagrane, zostało
już jest na karcie, także my je dokleimy do tego ostatniego wyjścia, podsumowujące cały nasz tutaj wyjazd. No i co? Widzimy się, jak zobaczymy jakiegoś zwierza, chociaż teraz to już widzimy pełno. O, właśnie impala tu stoi, właśnie był Springbok, ale jesteśmy w rezerwacie już. O tym wiecie, bo dopiero wyjechaliśmy. Także do zobaczenia tam już za bramą. Jak widzieliście przed chwilą, nasi PH wypatrują elandów. Jesteśmy na szczycie wzniesienia góry, na której był ten słynny już poczęstunek powitalny. No i stąd mają tak rozległy widok, że masakra. Widać naprawdę po horyzont, po góry. No i próbują zlokalizować elandy. Jeżeli zlokalizują, no to w tym momencie będziemy zjeżdżać, podjedziemy w najbliższe miejsce i rozpoczniemy podchód. Ale na razie znaku nie dają. Aczkolwiek tu jest do przepatrzenia setki tysięcy hektarów, więc wydaje mi się, że jest na co patrzeć. No i spokojnie, poczekamy. Może nie setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, przepraszam, bo zaraz coś napiszę w komentarzu. Dziesiątki tysięcy hektarów do przejrzenia, ale widoczność jest naprawdę mega. No poczekamy, jaka decyzja, co ten Michael mój wymyśli. Ale on z reguły, jak już coś wymyśli, to zawsze się to udaje. Impale są. To nie ja zobaczyłem, tylko sam Michael. Jest. Para impali przed nami. No i widzicie, to nie jest takie boleko pojeść. Wcale nie jest takie proste. Tu już mało brakowało, zatrzymała się jedna impala, ale ruszyła. Słuchajcie, tu trudne polowanie. Tutaj widać blisko, tu mieliśmy taki plac, że można było dać strzał do tej impali, było jakieś 120-140 metrów, ale niestety się nie udało. A później wam powiem, dlaczego do Afryki trzeba przyjechać oszczelanym. Ale to wam powiem, bo na tym podsumowaniu chyba o tym nie mówiłem. Natomiast na spokojnie będziemy mieli chwilę czasu, albo teraz wam powiem, bo czekamy na auto. Moi drodzy, ja jestem ostrzelany w Polsce i to daje przede wszystkim mega pewność strzelania tutaj. Tu się strzela od 50, od 30 metrów, nawet do 400.
Więc jak ktoś jest świeżym myśliwym, a planuje przyjechać tutaj na polowanie, niech jedzie na strzelnicę i niech strzela. I pamiętajcie, tu nie strzelamy z 308 albo z kalibrów mniejszych, tylko tutaj się strzela naprawdę. Ja uważam, że jeżeli przyjeżdżacie ze swoją bronią, kaliber 300 albo 8x68 i wzwyż. 9 może być 375 czy 38 wszystkie, bo te słynne 0,30 to tak na impalkę są dobre. Tak, a już mówimy zebra, to absolutnie. Tutaj jest to, tam trzeba mocnej kuli. Przyjechał. Bush taxi przyjechał. This is the underground water. Oh, yes. And this place is called Cold Spring. Because if you feel the water, it's cool. Yeah. So basically the water. Natural. So basically water comes out from here. From there. It's just underground water. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie tu jest naturalne źródło. Słuchajcie, dookoła burz, sucho, a przywiózł tutaj Michael, żeby nam pokazać, tu są naturalne źródła. Oni wykorzystali to, zrobili tu wodopój i tu naturalnie sobie woda wybija. No, super. Dużo tych springbocków, No, impala jedna nawet tam jest z nimi. Byczek, no. Sporo. No niestety, ale z springboków nie strzelamy, więc tak naprawdę to już kończymy ten nasz dzisiaj dzień. Jedziemy już w stronę lodży. Zostało nam, a jeszcze jesteśmy w łowisku. Szukamy jeszcze impaliłani, ewentualnie landa. Z tym landem chyba się nie uda. Ale zwierza było. Strusie były, springboki były. Springboki są. Dzień dobry. Ja nie ma ram. I tyle. Lecimy dalej. Ale jeszcze polowanie się nie skończyło. Także zobaczymy, co nam tutaj święty Hubert jeszcze może podarzyć. Ale impale gdzieś pewnie spotkamy, tylko podejście na strzał to wcale nie jest takie proste. Moi drodzy, polowanie dobiegło końca. Nie udało się nam nic upolować, ale ja już nie mam naprawdę już jakiegoś parcia. Na spokojnie. Zapraszam na pogadankę podsumowującą. A jak się wszystko uda, to ten odcinek będzie taki dłuższy, więc zapraszam również później na strzelnicę. Ponieważ jutro w planach jest wyjazd rano na strzelnicę, która jest na farmie Blazera. Tam sobie postrzelamy ze wtrójek, głównie parkura. Więc ja wam mówię teraz już z polowania dash bush i do zobaczenia przy kominku. Welcome to our dining table. This evening is a barbecue night and I would like to present our menu. I start with eland fillet, kudu sausage, lamb ribs and lamb chops.
and they are all served with red wine mushroom sauce. There is also jam squash, broccoli, cauliflower, and green salad, potato salad, and homemade roasted breads. Enjoy your dinner, everyone. It's self-service and ladies first. I co, I bułeczka Kamilu? lokalna. No na bogato dzisiaj. No co tu będziemy mówić? Jak no ja to wam powiem, czy dobre. Trzeba przyznać, że te antylopy są naprawdę dobre. I wszystkie są miękkie. Nigdy nie trafiło mi się, żeby coś było twarde. Albo tak dobrze przyrządzają, albo to jest takie dobre mięso. Jedno i drugie. Chyba jedno i drugie. Marcin, Słuchajcie. jak sytuacja? Ja mam twardą, ale to chyba kość. Ja też mam kość. Jest fokus. No, to pijemy. Dobrze. Chciałbym wszystkim tutaj podziękować za obsługę. We would like to thank to everyone for the great hospitality. Przede wszystkim gospodarzowi tutaj oraz profesjonalnym myśliwym. So to the host and for the professional hunters. Dlatego, że dla mnie, dla Gabrysi, dla Marcina była to pierwsza wizyta w Afryce. For me, for Marcin, for Gabrysia, it was the first time in Africa. Ja myślę, że tutaj zawieziemy do Polski naprawdę wspomnienia z najwyższych gór. I think that will bring to Poland great memories. I w związku z tym chciałbym wznieść toast I would like to make a toast. Yes. lewą ręką. So with the left hand, of course. Dasz Bush. That's KKKHAS. Bazi, good? Bazi, live? Ponieważ jutro mamy dwóch solenizantów, because we are having two persons that are having birthday tomorrow, ale jest to nasza ostatnia noc w loży Blazera, bo już jutro będziemy w samolocie o tej porze. But as it's last time in Blazer Lodge, because we will be tomorrow at the airplane already. Słuchajcie, pierwsze bardzo ważne pytanie. O której, Marcinku, się urodziłeś, o której, Kamilku, się urodziłeś? So the question is now, who was born at what hour? O 5 rano. O 5 rano? No ja troszkę się urodziłem później, o 20. Okay, so Marcin is older. No to zacznę od Ciebie, Marcinku, Kamilku. W związku z waszymi urodzinami, bo tak sobie żeście wybrali, akurat będziemy je obchodzić na farmie Blazera w Afryce, due to the fact that, okay, Marcin is older, so Marcin, Kamil, because you have chosen that you will celebrate your birthday in Namibia at Blazer Safaris Lodge, chcielibyśmy Wam w imieniu całej tutaj ekipy Blazera, Blazer Safaris, wszystkich znajomych, przyjaciół, których poznaliście, no i oczywiście w imieniu własnym życzyć zdrówka, żeby tyle przygód łowieckich Was spotykało, co w ciągu tych 5 dni, bo można powiedzieć, że było dużo. So first of all, we would like to wish you a lot of health, a lot of, I would say, friendship that we have gathered here, a lot of, I would say, hunting, maybe not successes also, but hunting experience, yeah, because okay, within 4 or 5 days we have much more, I would say, that we can get in Poland, and they are really different one and great one. Więc tak, przede wszystkim to, co już powiedziałem, wytrwałości, tu mogę powiedzieć, bo małżeństwo mamy, tak, także wytrwałości, bo nawet daliście radę. Wiem, że było wyrywanie sobie broni, ale to już będziecie sobie później tam ustalać w domu. So of course a lot of patience, because we have a marriage here and they were, you know, taking out one of each other the rifle, because it was almost like this. So maybe later there will be a calm day in Poland. Słuchajcie, no to ogólnie mówię, wszystkiego dobrego, żeby ta przygoda, tak to trzeba nazwać, została w Waszej pamięci. A zapewniam, i jestem tego pewny, że zostanie. Wszystkiego dobrego. Teraz ja, że tak powiem, wzniosę to, so first of all the best to you
Okay, I think we're ready. Really? Yeah? Right? I jeszcze tutaj Blazer Safaris też przygotował jedną taką sympatyczną niespodziankę dla Was. A zaraz jeszcze kolega z Blazera też jeszcze coś dla Was przygotował. So we have a small surprise from Blazer Safaris and also from Blazer side. So, więc poczekajcie chwileczkę. Oh, you can give it. We have a time. But you have to be fast. No to teraz już musicie tyłki w górę ruszyć. Małe upominki od from Blazer. First of all, thanks to you and your complete team for the nice stay here in Namibia, and very good that we are able to spend your birthday today and Jest bardzo miło, że przede wszystkim together spędzić tutaj czas, no i również celebrować Waszą in Namibia. That's great to have a good customer, to have a friend, and we are joining our time together here in Namibia. Just a small gift from our side. Hope you can use it and during your hunting. Thank you. Happy birthday. Thank you. Wszystkiego najlepszego. And Maciej. now the second one to come. But you have to have different words right now. Kamil, I have seen a lot of your videos up front, and now it was really great to join in time with you in Africa and Widział wiele Twoich filmów już w internecie. Jest mu bardzo miło, że to have these great experiences together now on the lodge. Thank you for what you already did for us. Thank you for what you do for us in the future. Just a small gift and hopefully a memory for our times together here. Happy birthday. Thank you very much. Żebyś dobrze pamiętał. Możesz powiedzieć, że za tydzień już będzie oglądał filmy z Namibii. So he just said that within next week you will be already to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear man. Happy birthday to you. Hooray! Hooray! No to powiem tak, jakoś musicie to dmuchnąć. Teraz będziemy dmuchać. Pięknie. Wreszcie to nas wszyscy zaskoczyli. Let's go. Dmuchamy. 1, 2, 3. W takim razie teraz Wasze zdrowie, panowie. Das Bush. Das Bush. Więcej ci nie powiem, jak dziękuję. Nie ma za. Słuchajcie, zaskoczyliście nas strasznie. Bardzo nam miło, dziękujemy bardzo. Bardzo. Thank you very much. Musi to zrobić profesjonalnie. No popsujemy tak pięknie to. Please. Gratulacje. Professional. Ja mogę kroić dziki, ale torty. Moi drodzy, na sam koniec mieliśmy jechać do strzelnicy, w sumie zrezygnowaliśmy ze strzelnicy, pojechaliśmy jeszcze na polowanie, no i super, bo Adamowi udało się strzelić guźca. Nam nie udało się nic, że tak powiem, upolować, były impale, ale nie doszliśmy do strzału, więc tego materiału, z tego ostatniego wyjścia nie będzie. Ale jak widzicie, stoimy przy medalionie zrobionym z nosorożca, który miał swoje imię. Zrobimy Wam tutaj przybitkę jego historii po angielsku, ja Wam tak troszeczkę ją skrócę i opowiem. Z tego względu, że tutaj się okazuje, że w Namibii też mają ogromny problem z kłusownikami, szczególnie jeżeli dotyczy to kłusownictwo dotyczy nosorożcy. Jak byliśmy tutaj na farmie, polowaliśmy na Blazer Safaris, to na sąsiedniej farmie w drugi dzień naszego przyjazdu wyobraźcie sobie, że też skłusowali kłusownicy nosorożca podczas naszego pobytu tutaj. Jakieś, nie wiem, 20-25 km stąd. Natomiast Mike, który tutaj widzicie, miał uszkodzony róg i przybył on tutaj na farmę do Blazera w 2012 roku. Pochodzi on z parku Krugera i no niefortunnie trafił na kłusowników, którzy strzelali do niego, ale go postrzelili, tak? On został znaleziony 1 czy 2 dni później, już nieżywy.
No i, że tak powiem, szkoda nosorożca, który miał 25 lat, to zwierzę waży, no ja nie wiem, ale tak na moje oko to 1,5 tony albo więcej. Więc jest to kawał zwierza, przewinęły wam się nosorożce w materiałach. Więc słuchajcie, no powiem wam tak, no szkoda naprawdę, tym bardziej, że tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, oni o te nosorożce są ich oczkiem w głowie, naprawdę pilnują, dbają i starają się hodować, tu już przychodzą młode nosorożce na wolności, no ale niestety, bywa i tak, że problem kłusowniczy głównie spowodowany, on nie jest tutaj jakimś głodem, tylko jest spowodowany dalekim schodem, tak? Ponieważ tu nie chodzi o mięso z tego nosorożca, tylko chodzi o to. Mimo że Mike miał uszkodzony ten róg, bo on go uszkodził podczas walki z innymi nosorożcami w okresie głodowym, no niestety było do niego strzelane. Michał wam zrobi przybitkę, zobaczycie sobie historię po angielsku, która jest tutaj na stoliku. I no wydaje mi się, że taka historia trochę smutna, nie? Ale tak naprawdę smutna, a jednocześnie powiązana z rzeczywistością tutaj. Ci strażnicy, którzy są, ta intensywność ochrony no naprawdę robi swoje, a z drugiej strony dzięki takim miejscom jak to, tak naprawdę jakby gdzieś tych nosorożców brakło, a tutaj przy stole padły takie słowa, że w parku Krugera w RPA jest takie kłusownictwo, że oni twierdzą, że za 3 lata nie będzie naturalnych nosorożców. No to będzie ewentualnie skąd wziąć materiał genetyczny lub, że tak powiem, osobniki do zasiedlenia. Więc przeczytajcie sobie sami po angielsku, kto tam będzie chciał, to sobie przetłumaczy. Natomiast no, historia nie skończyła się dobrze dla Majka. Dash Bush, witam Was moi drodzy, witam Was z lodży na takim podsumowaniu całego tego wyjazdu, ponieważ tak naprawdę zostało nam tylko jedno wyjście, ponieważ w piątek rano już decydowałem, że nie wychodzimy. Dzisiaj nam zostało jedno wyjście popołudniowe, a dzisiaj wróciliśmy wcześniej z łowiska z materiału, który kręciliśmy specjalnie dla wspierających, więc czekamy na resztę, jeszcze myślę, że około tam 45 minut i powinni się zjawić. Natomiast postanowiłem nagrać Wam takie podsumowanie całego może nie stricte wyjazdu, ale od samych przygotowań, tak? Dlaczego? Dlatego, że jak ja się przygotowywałem do tego wyjazdu do Afryki, do Namibii tutaj, na Blazer Safari, ja nie znalazłem żadnego materiału w internecie, przynajmniej polskojęzycznego, który przedstawiałby osobom, które się wybierają za granicę na takie polowanie na czarny ląd, co powinny ze sobą zabrać i jak się do tej wyprawy przygotować. Ja osobiście słuchałem wielu osób, mam wielu znajomych, którzy polowali na czarnym lądzie i bardzo wiele podpowiedzi otrzymałem. Natomiast co jest ważne? Dla mnie najważniejsze jest to, że po prawie tygodniowym pobycie tutaj okazało się, że tak naprawdę wszystko mam. To, co mówili znajomi, to, co spakowałem do torby, to tak naprawdę się prawie wszystko przydało, aczkolwiek niektórych rzeczy było za dużo. Pomijam temat leków, nie leków, antybiotyków, to sobie zostawmy, niech każdy indywidualnie do tego podejdzie. Natomiast jeżeli chodzi o same ciuchy i wyjście do łowiska, to powiem Wam tak. Ja osobiście to, co sobie zabrałem ze sobą, sprawdziło się rewelacyjnie. Buty. Zacznijmy od dołu, czyli jeżeli wybieracie się tutaj na polowanie na czarny ląd i chcecie zabrać ze sobą buty, przede wszystkim muszą być to buty wysokie, bo tutaj się mega dużo chodzi. My tutaj robimy dziennie około od 15 do 20 km podchodu, więc no nie jest to mało. Podłoże jest zupełnie inne niż u nas w Polsce. Tutaj jest żwir, piach i masę kamieni, krzaków, gałęzi suchych, więc te buty muszą być bardzo wygodne, przede wszystkim bardzo lekkie, oddychające i nie muszą być nieprzemakalne, ponieważ tutaj nie ma wody. Więc tu musicie uwagę sobie zwrócić na to. Dla mnie osobiście, czy one są przemakalne, czy nie, jest to absolutnie drugorzędne. Mało tego, jest totalnie nieważne. Przede wszystkim muszą być lekkie i wygodne. Ja używałem butów Blazera. Uważam, że to nie są najszczęśliwsze buty do polowania w Polsce, bo one przemakają, natomiast tutaj w Afryce sprawdziły się rewelacyjnie.
Jeżeli chodzi o spodnie, słuchajcie, całe polowanie przelatałem w tych spodniach w kamuflażu z Harkili. One się sprawdziły rewelacyjnie. To jest cienki zestaw, to są spodnie z zestawu Lynx. Rewelacja, kolce się tego za bardzo nie czepiały, więc samo były bardzo przewiewne, lekkie. Sprawdziły się super. Jeżeli chodzi o wierzchnią warstwę, no i tutaj dochodzimy do tematów jakby dwóch. Pierwsze polowanie w porze rannej, no musicie mieć polar, musicie mieć kurtkę, najlepiej nieprzewiewną, jakąś wiatrówkę, bo rano tu jest mega zimno. Jak się jedzie na tym jeepie, to tutaj, bo najniższą temperaturę, jaką odnotowaliśmy, była ona w środę rano, było minus 4 stopnie. Normalnie, ja nie wiem skąd, ale na piachu był lód. Jechaliśmy starym korytem rzeki, było biało, zatrzymaliśmy się, patrzę, tam jest lód, normalny lód. Więc temperatura minus 4 przy jeździe na pick-upie nie jest rewelacyjna. Rękawiczki, komin na twarz, czapka normalna, nie jakaś taka zimowa, typowa, ale taka normalna czapka. Ja używałem polara, natomiast później z biegiem czasu i po południu z upływem czasu oczywiście polar się zakłada w drodze powrotnej, natomiast najważniejsza koszula z długim rękawem. I nie ma co tutaj gadać o krótkim rękawku, bo się was to słońce po prostu w południe spali. My tutaj polowaliśmy od godziny 6:30 śniadanie, o 7:00 wyjazd. Temperatura o godzinie 7:00 to chyba najwyższa jaka była, to może było 0. Reszta temperatur to jest tak, zawsze było poniżej 0. Natomiast już o godzinie 12:00 dobijała tam 25, 26 kreska afrykańskiego słońca, także koszula z długim rękawem jak najbardziej. Przejdźmy sobie dalej, bo tak mniej więcej ciuchy już wiecie. Ja polowałem tutaj na farmie Blazera, nie brałem ze sobą kompletnie nic. Lornetka była na miejscu, broń była na miejscu, także tutaj amunicja na miejscu, więc wszystko braliśmy ze zbrojowni, którą widzieliście w materiale wcześniejszym. Moi drodzy, samo logistyczne rozwiązanie na tej farmie, no to jest level hard. Ja jestem po prostu czapka z głowy, jak to tutaj działa. Tutaj nikt się nie spieszy, to jest podstawowa rzecz. Tutaj jest wszystko easy, slowly, easy, tu się nikt nie spieszy. Tu jest tak wszystko dograne. Ja jestem w szoku, że oni mają to dograne co do minuty. Profesjonalizm, który panuje od momentu podania posiłku, zresztą obejrzeliście odcinki poprzednie, to macie obraz tego, tak? Ale skupmy się na tym bardziej na samym polowaniu. To, jak oni te PH prowadzą, i teraz powiem, bo nikt tego tutaj nie będzie rozumiał, natomiast prowadzi nas 2 PH-ów czarnoskórych, jeden biały. To powiem wam, że ci czarnoskórzy to są mistrze świata. To oni są niesamowici. To, jak oni potrafią tropić, rozpoznawać tropy, mimo że ten jeden biały, który jest Lorenz, tutaj podprowadza, Adam z nim poluje, no to po pierwszym, drugim wyjściu Adam, gdzie był w Afryce kilkanaście razy, to on nie był tutaj, on nie jest pierwszy raz, to mówi, że niestety, ale jeszcze się musi dużo uczyć. Nasi są mega profesjonalni. Michael jest i Samuel, oni są, to jest zgrany zespół. Natomiast idąc przez burz, musicie pamiętać, jeżeli będziecie tutaj na polowaniu, PH idzie zawsze pierwszy. Ja trzymam dystans sensowny za nim, to jest 2-3 metry. Jedyne co jest ciekawe, to idziecie przez burz. Tutaj jest ogromne przestrzenie, nie widać blokowisk, nie widać kominów, nie słychać samochodów, nie ma autostrad. No to jest prawdziwa Afryka. Zagęszczenie w Namibii, słuchajcie, Namibia, taką ciekawostkę wam powiem, Namibia ma najmniejsze zagęszczenie na świecie. Tu jest 2,5 miliona ludzi, więc na cały kraj, więc tutaj naprawdę ciężko kogokolwiek spotkać, ciężko zobaczyć samochód. Natomiast co ciekawe, idziecie przez burz i jedyne co widzicie, ślad człowieka, to jest odbita stopa waszego PH-a, nic więcej. Nie ma śladów w buszu ludzkich, nie ma śladów samochodów, motorów, mało tego. Oni w ogóle, tutaj nie ma tematu śmieci. To ja jestem w szoku. Dla nich nawet jadąc przez burz, ja nigdzie nie widziałem żadnej butelki, papierka, kompletnie nic. Tu jest to wszystko dopięte na ostatni guzik. Odnośnie polowania, słuchajcie, samo polowanie jest polowaniem, bo niektórzy mówią, że to jest polowanie w zagrodach i tak dalej. Oczywiście, to jest zagroda, ale ona ma 43 000 hektarów. Jak byliśmy na tej górze, to właśnie ten szef tej farmy pokazywał, to jest 43 000 hektarów, no to takie 3 nadleśnictwa w Polsce ogrodzone. Zwierzyna ma się tutaj dosłownie, że tak powiem, ona
tutaj nie można mówić, że polowanie jest w zagrodzie. Z jednej strony oni dokładnie wiedzą, co mają, ale na to pracuje sztab ludzi. Jako ciekawostkę wam powiem, na całej farmie, czyli lodża plus myśliwi profesjonalni, tropiciele, osoby do wstępnej preparacji, pracuje tu 83 osoby. Nie 20, 83 ludzi ma tu co robić. O, mamy jakiegoś pieska. O Jezus, przyszedł się przywitać, zaraz nam przewróci kamerę. Dobra, już poszedł. Słuchajcie, większość osób... No uciekaj. Większość osób, które tutaj pracują tutaj z dłużej i są to osoby, które podchodzą do tego mega profesjonalnie. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Ja też nie mam odnośnika, bo ja nie byłem wielokrotnie w Afryce, jestem pierwszy raz, natomiast tutaj profesjonalizm jest niesamowity. No, to nie problem. No problem. Pani właścicielka przyszła tego, chyba francuski bokser mi się wydaje, jakiś taki. Także samo polowanie, poluje się z podchodu, głównie. Pierwsza metoda polowania, jedziecie samochodem, on widzi zwierzynę, a to jak oni widzą, to jest tajemnica Poliszynela. Jak oni to widzą, że oni na 5 km są w stanie mi powiedzieć, co tam jest za zwierzyna? Nie wiem, ale jedziemy autem, siedzimy sobie na górze, PH stoi, kierowca jedzie, on obserwuje, za chwilę przez pstryknięcie palcami zatrzymuje kierowcę, po prostu opuszcza dłoń na wysokość jego ucha, jest pstryknięcie palcami, kierowca staje, no on mówi schodzimy. Ja się tylko pytam, co tam jest, on od razu mówi, są impale, zebry, gnu, no nieważne, tak? No to nie ma dyskusji, schodzimy i podchodzimy. Zawsze pod wiatr. Sprawdzają ten wiatr notorycznie, co 100-150 metrów. Jeżeli ten wiatr jest bardzo, bardzo lekki, niewyczuwalny na twarzy, podbijają nogą kurz. Zawsze się ustawiają pod wiatr, obchodzimy zwierzynę. I w jednym z odcinków wam wspomniałem we wcześniejszych, jeżeli PH, Michael, ten, który polował ze mną, podnosił lornetkę, on nie podnosił lornetki po to, żeby zobaczyć, że tam stoi gatunek, że on rozpoznaje przez lornetkę, co tam stoi. Nie, on nie po to podnosił. On nie po to podnosił lornetkę, żeby zobaczyć, czy tam jest samiec, czy samica. Jak on już podnosił lornetkę, to on określał na dystansie kilometra, czy ta impala, którą podchodzimy, czy to jest dobry byk, czy nie. To było, on już wiedział, że tam jest byk, że tam jest jedna impala, czy tam pojedynczy byk. Jak już doszliśmy na dystans 700-800 metrów, lornetkę podniósł i powiedział, że jest good. I to jest niesamowite, jak oni to widzą. I w ten sposób się poluje. I takie podchody mają różnie. Od najkrótszy może miał około 1,5 kilometra do 2. Najdłuższy, jak już szliśmy za zebrami, to mieliście tam odcinek z tymi zebrami, po tych górach, to tam było, nie wiem, z 8 kilometrów. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I cały czas skały, te kamienie ujeżdżają pod butami, dlatego to obuwie jest mega ważne. I drugi sposób polowania, w jaki sposób oni tutaj polują, to jest polowanie, podjeżdżanie pod wzniesienie. To jest to z reguły wzniesienie z kamieni, ze skał. Wychodzi się tam do góry, różnie, 200, 300, 400 metrów. Raz wychodziliśmy, myślę, że około 500. Wyjście na sam szczyt i obserwacja 20-minutowa. I oni sobie wtedy obserwują, patrzą, lokalizują zwierzynę, w którą tą stronę zwierzyna się przesuwa. Bo co ciekawe, w Afryce, to jest moje odczucie, ta zwierzyna jest w ciągłym ruchu. Ona się potrafi to nie jest tak, że one sobie żerują w jednym miejscu. One się cały czas przesuwają. Obserwują przykładowo stado zebr czy stado gnu i wtedy obierają taktykę, tak? Polowanie mega skuteczne, ale tutaj podchód się wydłuża. My tak podchodziliśmy raz impale, całą chmarę powiedzmy, było ich sporo i nie doszliśmy ich, bo w momencie, kiedy my do tych impal było w granicach 6 km, on mówi, idziemy, no to ja tu za wiele nie dyskutuję, tylko zabieram się i idę z nim. No i zanim doszliśmy te 6 km, no to one już się gdzieś tam przesunęły, po drodze cośmy innego spłoszyli. Bardzo często jedna zwierzyna płoszy drugą, więc wcale to nie jest takie proste polowanie tu w Afryce. Ja myślałem, że będzie to naprawdę dużo, dużo prostsze, ale, no zawsze jest jakieś ale. Z czego to wynika? Jak przy jednej z kolacji Adam rozmawiał z kierownikiem farmy, który przez wiele lat miał swoją farmę w RPA. Powiedział, że w Namibii te farmy są duże i tutaj farma 43 000, tu w Namibii, w RPA ponoć takich farm dużych nie ma. Ja się opieram na tych słowach, które mówi tutaj zawodowy myśliwy.
Farma duża w RPA, to już jest 8-10 tysięcy, to jest uznawana za farmę dużą. Tu w Namibii farma 8-10 tysięcy jest uważana za farmę małą, ale są jeszcze dwa rodzaje farm. Blazer Safari jest typową farmą, gdzie są tylko antylopy, tak? No oczywiście są żyrafy, szakale i tak dalej, i tak dalej. Można spotkać geparda, tutaj też można polować na lamparta, ale drugi rodzaj farm to są farmy, na których się hoduje, tak? Trzeba powiedzieć jasno, hoduje się bydło i są tam też antylopy. Więc jeżeli ktoś chce pojechać na farmę i polować, gdzie tam w międzyczasie, gdzie będzie widział krowy i mu to nie przeszkadza, jak najbardziej można. Ale nie można krów trzymać na 40 tysiącach, bo to jest po prostu, no dla mnie to z punktu widzenia logicznego jest takie słabe. Natomiast jeżeli ktoś, jak tutaj właśnie mówił kierownik farmy, powiedział, że u nich te farmy w RPA, większość tych farm ma 2, 3 tysiące, 4 tysiące, no to są stosunkowo małe w porównaniu do tej tutaj. Więc słuchajcie, polowanie wcale nie jest łatwe. Myślałem, że będzie ono wyglądało inaczej. Byliśmy na polowaniu redukcyjnym, jeszcze raz powtórzę. Dlaczego? Dlatego, że Namibia ma też specyficzny klimat, że raz na 3-4 lata występuje u nich totalny brak deszczu. I on to opowiadał nam tutaj. I ten totalny brak deszczu jest spowodowany tym, że zwierzyna nie ma problemu z wodą. Zwierzyna największy problem, jaki ma, to ma z pokarmem. Ponieważ jeżeli ten rok jest bardzo suchy, ta trawa nie wyrośnie. Oni mamy 2022, chyba 3 lata temu albo 4 lata temu stracili tutaj ponad 1000 sztuk zwierzyny przez brak pokarmu. To były lata, kiedy nie chcę skłamać dokładnie, który to był rok, ale opowiadali, że stracili masę zwierza po prostu, które padło z głodu. Wodę sobie poradzą. Są studnie głębinowe, jest fotowoltaika założona, są pompy wiatrowe i ta woda cały czas jest. Wodopoje były pełne. Przy wodopojach oni tutaj nie strzelają. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ktoś podszedł pod wodopój 50 metrów, stałyby guźce i by pozwolili strzelać. Absolutnie nie. Więc wokół, powiedzmy tam w otulinie wodopoju 500-600 metrów, problemu nie ma. Natomiast przy wodopoju absolutny zakaz strzelania. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą ilość zwierzyny, to polowanie redukcyjne jest po to potrzebne, żeby nie przegęścić. I oni tak, tu jest polowanie redukcyjne na każdy gatunek. W tej chwili nie tak dawno mieli polowanie redukcyjne na oryksy, bo tych oryksów było tak dużo, że no po prostu zagrażały innym antylopom poprzez pobieranie nadmiaru pokarmu. Natomiast w tej chwili jest, z tego co ja widzę, za chwilę będzie polowanie redukcyjne na waterbooki, których jest tutaj naprawdę dużo. Impale w tym roku są do odstrzału redukcyjnego i jest to mniej więcej oni chyba chcą odstrzelić około 150 łań impali, więc no wcale nie mało. Muszą tą populację do jakiegoś poziomu normalnego zniwelować. Będzie odstrzał redukcyjny. Wejdzie teraz Springbok. Dlaczego? Dlatego, że tutaj poprzedni właściciel tej ziemi, ponieważ Blazer chyba ma to od 2007 roku, ale jak coś mówię źle, to sobie sprawdźcie w internecie, bo nie pamiętam tych wszystkich dat. 2004, PA 2007, nie wiem dokładnie. Natomiast musicie sobie zobaczyć na stronie ich, bo poprzedni właściciel tutaj miał też farmę krów. Tu było kilka farm krów, oni to połączyli w jedno i zrobili farmę, na której się poluje. I farmerzy, którzy hodowali tu krowy, wybili Springboki do zera. Część zjadła gepardy, oni wystrzelali i oni tę populację odbudowują. I teraz tych Springboków jest naprawdę dużo. I w przyszłym roku już będzie można na nie normalnie polować. Natomiast będą na pewno do redukcji również kudu, których jest bardzo, bardzo dużo, głównie łań. I co jest tutaj fajne i ciekawe, oni tutaj nie strzelają młodych sztuk. Jeżeli mówimy o strzale redukcyjnym, na przykład łań, starają się wybierać łanie albo nieprowadzące, albo łanie dwuletnie, takie, albo już całkowicie stare. Krowę gnu, którą ja strzeliłem, oni ją szacują na około 13-14 lat, że to była bardzo stara krowa. Ten podchód z Michaelem, on naprawdę oglądał te gnu sporo czasu, tu były jedne, tu były drugie, w pewnym momencie nam przeszły te gnu, no widzieliście na filmie i on nie był do końca pewny, mówi, że ta krowa jest za młoda, tej nie będziemy strzelać i ta z lewej, która się pokazała, mówi yes, this is very old. I tutaj tą starą krowę strzeliłem, to oni to selekcjonują niesamowicie tutaj, więc no nie mogą sobie pozwolić na redukcję zwierzyny danego gatunku nieodpowiednio strukturalnie, jeżeli chodzi o strukturę płci i wieku. Robią to
doskonale. Ja jestem pod wrażeniem. Więc mimo, że polowanie redukcyjne wcale nie było łatwe, wcale nie, no naprawdę wiele podchodów było niezakończonych, nawet nie doszliśmy do pozycji strzeleckich, tak? Ta zwierzyna nas po prostu widziała, nie byliśmy w stanie nawet pastorału rozłożyć, bo one już od razu poszły, tak? Polowanie trudne. Nie jest to po Kirgistan, bo niektórzy tam pewnie będziecie pisać, że polowanie trudne to jest tam w Alpach czy w Kirgistanie. Oczywiście to nie jest może polowanie na koziorożca czy na Marco Polo, ale nie jest to polowanie łatwe. Jakbym miał to porównać do Polski przyjeżdżają dewizowcy, którzy w moim odczuciu strzelają co chcą. Podprowadzający pokazuje, podoba się to strzelaj. Tutaj nie ma takiej możliwości. Naprawdę. Tu jeżeli coś jest, nawet widzieliśmy impalę, dosyć fajnego byczka, którego mógłbym po prostu strzelać, ale Michael mówi, że on jest trochę za młody, że on musi żyć, mimo że on był na strzał, można było go strzelić bez żadnego problemu. Mówi, że nie, że mówi za 2 lata. Więc oni to selekcjonują tutaj no niesamowicie, a mają tej zwierzyny naprawdę masę. Tutaj jadąc drogą, bo tu nie ma piachu jako takiego, tu jest żwir. Na tym żwirze widać masę tropów. Ta zwierzyna tutaj jest i jest jej naprawdę dużo, ale jakościowo jest bardzo dobra. Jakościowo, jeżeli chodzi o jakość trofeum, a można widzieć, no, co robiliśmy materiał dla Was z tej lodży, oryksy, na które tu patrzę, czy kudu, który tutaj wisi, to są wszystko sztuki, no praktycznie oni uważają, że rekordowe, tak? Więc jakościowo te trofea są tu naprawdę świetne, a jeżeli chodzi o waterbooki, to widzieliśmy tam w jednym odcinku, pewnie się Wam ukazał, bo my tych ujęć mamy tyle, że ja nawet nie wiem, jak to będzie montowane. Był tam kapitalny, oni zawsze mówią big one, ale ten jeden mówi, ten waterbook był naprawdę świetny, nie? Mają tej zwierzyny naprawdę dużo. Jest tutaj w czym wybierać. Polowanie jest bardzo naturalne. Tutaj, jeżeli byśmy powiedzieli i zaznaczyli, żeby nas podprowadzali w ten sposób, żeby nie było w ogóle widać płotu, no problem. Będziecie tak chodzić, że nie zobaczycie ogrodzenia, tylko zobaczycie przy wjeździe z farmy i przy wyjeździe. Tak to nie będziecie mieli możliwości zobaczenia. Co jest kolejnym takim profesjonalnym podejściem, to, że każdy strzelec, każdy myśliwy, który tutaj przyjeżdża, jest sprawdzany na strzelnicy. I nie ma tutaj dyskusji, że Ty nie będziesz strzelał. Dostajesz broń, bierzesz od nich, mimo że jest to broń naprawdę z górnej półki, optyka jest też z górnej półki, sadzają Cię, strzelasz 100-200 metrów, to jest podstawa. Kto chce, może na 400 strzelać. Ja też strzelałem. Nawet z pastorału strzelałem na 400 do gongu i widzieliście na filmie, tak? Później w dniu dzisiejszym, tak, byliśmy na tym polowaniu, gdzie zmieniliśmy broń. Wczoraj przed popołudniowym wyjściem przyszedł Michael, mówi, słuchaj, zmieniamy broń i jedziemy na strzelnicę. Ja mówię, no ale po co? Przecież ja znam ten kaliber, znam tą broń, wszystko. Nie, to jest obowiązek, tak? Zmieniamy broń, jedziemy na strzelnicę. Pojechaliśmy, 2 strzały, gong, później drugi gong, mówi, jest ok, możemy jechać polować. Także to świadczy o tym, że oni nie chcą tu tych postrzałków. Nie chcą mieć postrzałków, nie chcą tracić czasu na szukanie postrzałków, sprawdzają strzelca. No, jest to kolejny taki punkt potwierdzający ich profesjonalizm. Słuchajcie, tak naprawdę ja się w Afryce trochę, nie ukrywam, ja się zakochałem, za rok tu wracam na 100%. Jeżeli ktoś z Was ma chęć, możemy pojechać razem. Zostawię Wam kontakt, będziecie mieli kontakt pod filmem, link do całego biura, które się mieści w Austrii. Można sobie tam napisać maila. W tym roku już nie ma takiej możliwości, ponieważ wszystko jest zabukowane. Oni mają tutaj na ten rok, no to nie jest tak, że każdy przyjeżdża i strzela co chce. Tu tak nie działa, tak? Były 2 lata covidowe, samoloty nie latały, oni musieli tą redukcję zwierzyny robić sami, ale w tym roku już to zostało otwarte, więc tutaj przylatuje cały świat. Więc na przyszły rok, czerwiec, idealny czas, tu jest zima, dużo więcej w tym buszu widać, więc łatwiej się poluje. Więc ja w przyszłym roku się wybieram na 100%. Jeżeli ktoś ma ochotę z Was, napiszcie maila, możemy polecieć, stworzyć sobie grupę sami. Przylecimy i nakręcimy materiał, popolujemy. Ja też bym chciał jeszcze oryksa strzelić, chciałbym kudu strzelić, waterbooka, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, zapraszam. Na pewno tu wrócę. Afryka no, mnie pochłonęła, wciągnęła mnie totalnie. Nie spodziewałem się, że tak to wygląda. Opinie w Polsce są 2. Jedna jest taka, którą słyszycie ode mnie. Osoby, która tu była pierwszy raz, zobaczyła.
A inni mówią, że no to jest polowanie jak w zoo, polowanie w klatce, tylko że oni tutaj nigdy nie byli. I wiedzą to po prostu gdzieś tam z internetu, powiedzmy. No chyba się wystarczy tego podsumowania. Co Wam jeszcze chciałem przekazać? Będzie odcinek z Q&A odnośnie wyjazdu do Namibii, ale zrobimy go w formie live'a. On będzie zapowiedziany w formie postu na Facebooku, na Instagramie i zrobimy post na YouTubie, więc przygotujemy się do tego. Będę Wam odpowiadał na bieżąco na pytania. Zrobimy sobie tego live'a gdzieś w terenie, już w Polsce oczywiście. I mam nadzieję, że będziecie mieli sporo pytań. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. No i chyba na tyle. Na sam koniec już. Dla mnie to tak, no takie mega, bo to jest, no musicie wiedzieć, że tutaj to polowanie redukcyjne, ja tu zostałem zaproszony, tak? I tutaj na sam koniec tego odcinka chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Adamowi Szusterowi, który jest przedstawicielem firmy Blazer na Polskę, że no zabrał mnie i Michała tutaj, że mogliśmy tą przygodę jakby przeżyć. No, o tym wyjeździe do Afryki wiedziałem tak naprawdę no, z 3 miesiące wcześniej, 4. Natomiast no, jest to coś, ja w życiu od nikogo oprócz rodziców nie dostałem nic tak cennego jak wyjazd tutaj, tak? Więc serdeczne podziękowania dla Adama. I oczywiście dla firmy Blazer, czy Blazer Safari, za przyjęcie, za umożliwienie nagrania tego materiału, że mogliście to wspólnie, że mogliście to zobaczyć, za to, że udostępnili łowisko najlepszych podprowadzających. Oczywiście dziękuję Michaelowi, który tutaj, no Samuelowi również, tak, chłopaki włożyli masę serca w to, żeby się to polowanie udało. Już wiedzieli, że z tą zebrą było naprawdę ciężko, chociaż robiliśmy wszystko. Ja jestem też uparty, jestem też ten, że ciężko mi się poddać, ale już miałem powiedzieć, że normalnie zebra nas pokonała przy 8. podejściu, że no chyba z tej zebry nic nie będzie. Ale widziałem po Michaelu, że zacisk zęby i powiedział, że nie, że mówi, jutro ta zebra będzie leżeć, nie? No i również tutaj chłopakom trzeba podziękować, całej obsłudze, bo no czułem się jak, słuchajcie, w hotelu takie 4,5 do 5 gwiazdek, no 5 gwiazdek można powiedzieć. Kuchnia to już taka gwiazdka Michelin spokojnie. No niesamowicie dobre jedzenie, przekrój, jedliśmy antylopy, oryksy, kudu, elandy i tak dalej. Wszystko zrobione perfekcyjnie podane. Rewelacja. Same domki, zakwaterowanie super. Więc tyle co mogę, to chociaż tutaj na wizji chciałem podziękować jeszcze raz Adamowi, firmie Blazer, no i powiedzmy całej obsłudze, personelowi, tym nawet, których tutaj nie widziałem, a tak naprawdę pracowali na nasz sukces, żeby polowanie się udało. No i na koniec mogę powiedzieć, że do zobaczenia za rok, a może nie, patrzę na datę, 16 czerwiec dzisiaj, już można odliczać, powiedzmy 365 dni, będziemy wykreślać, za niecałe 365 dni widzimy się tutaj z powrotem. Oczywiście z broni nie biorę, ale na pewno wezmę kamerę, no będzie trzeba Miśka wziąć, no bo ktoś to wszystko musi nakręcić, będzie no, gdzieś tam siedzi z tyłu, się opala na leżaku, więc za rok przyjedziemy razem i będziemy kręcić jakby drugą część, tak? No już teraz myślę, że już nie będzie to polowanie redukcyjne, tylko chciałbym przyjechać na zwierzynę trofealną, żeby Wam pokazać to polowanie jeszcze bardziej takie wykwintne, już przebieranie w tych samcach, tak już tak, no naprawdę warto tu przyjechać. Jak będziecie mieli ochotę, jeszcze raz podkreślam, piszcie sudeckaostoja.gmail.com. Zaglądajcie na stronę. Na stronie postaram się zrobić na sudeckaostoja.com. Zrobimy na blogu, opiszemy całą przygodę, zrobimy tam masę zdjęć, bo zdjęć mamy naprawdę dużo. No i wideo, relacja na YouTubie, którą stworzyliśmy dla Was, to dajcie znać, czy Wam się podobała. Tak założyłem, że z jednego dnia będzie jeden odcinek, czyli wyjście wieczorne, wyjście poranne. Myślę, że zrobiliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Dzisiaj wieczorem ostatnie wyjście, także pojedziemy jeszcze ewentualnie za elandem, ewentualnie za guźcem, za impalą, chociaż z tymi impalami to już chyba sobie damy na wstrzymanie.
nie mam już totalnie parcia, to były intensywne 5 dni mega intensywnego polowania. Naprawdę, to jest 6. dzień. Ja sam jak jadę na zbiorówki, to wam tak na koniec powiem, jadę na 2-dniową, to dla mnie końcówka drugiego dnia już jest taka męcząca. 3-dniowa, to ten 3. dzień to jest taki już niespecjalny, natomiast tu było 5 dni ostrego polowania. Rano, wieczór, 6 pobudka, 6:30 siadanie, 7 wyjazd. Wracaliśmy 11, 11:30, o 12 obiad, o 15 Michael już stał z powrotem. Jedziemy, wracaliśmy, 18:30 przyjeżdżaliśmy, godzinka przerwy, kolacja, po polsku zwieńczenie dnia i spać i rano i to samo. Co ciekawe, oni to mają wszystko opracowane co do minuty. Ja jestem w szoku. Jak oni mówią, że 18:30 będziemy, to jesteśmy tutaj 18:29, 18:30 albo 18:31. Nie zdarzyło nam się, żebyśmy tu byli 18:35. Także nie wiem, jak oni to robią, ale robią to wręcz doskonale. No to czekam na wasze komentarze, opinie, jak wam się odcinki podobały. Do zobaczenia i dasz burz. Moi drodzy, dotarliśmy do ostatniego dnia naszego pobytu tutaj. W zasadzie to została ostatnia godzina. Za godzinę wyjeżdżamy na lotnisko, wracamy do Frankfurtu, z Frankfurtu do Warszawy. No i przygoda na farmie Blazera dobiegła końca. No i tak podsumowując, chciałem zapytać Gabrysię i Marcina, bo oni tutaj są pierwszy raz. I tak samo jak ja zresztą w Afryce. Jak wrażenia? Słuchajcie, wszystko co dobre to się szybko kończy, nie oszukujmy się. Także, a wrażenia są przespaniałe, także wszystkim serdecznie polecamy. No, nie można naprawdę sobie wyobrazić lepszego, nie wiem, zajęcia tutaj i spędzenia tak miło czasu, że myślę, że jak ktoś będzie chciał jechać, to tylko i wyłącznie tutaj, podejrzewam, na tą farmę. Gabrysia? Dokładam się do tego. No ty to jesteś taką królową naszą, bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, że Gabrysia tutaj najwięcej poszalała, tak? No jak to królowa. Jak to królowa. Jak na królową przystało. Słuchajcie, no należą się tutaj wielkie podziękowania. Też chcieliśmy to wspólnie, dlatego tak siedzimy w trójkę. Dla kolegi Adama, kolegi po Szczelbie, który nam tutaj umożliwił to przyjazd i polowanie tutaj. I dla Gintera, który jest przedstawicielem firmy Blazer. Także nie mam pomysłu, w jaki sposób wam podziękować, no więc, ale będę cały lot po prostu myślał, że jak wylądujemy już na miejscu w Warszawie, to coś wymyślimy. Wasze uśmiechy są wystarczającym podziękowaniem. Miło nam Także to jest naprawdę najfajniejsze, bo jest miło patrzeć, jak właśnie bywałem już tu wiele razy, ale takich uśmiechów naprawdę nigdy nie widziałem. No słuchaj, no my tu byliśmy pierwszy raz, także ja też z punktu widzenia mojego, ja w życiu od nikogo nic takiego nie dostałem, oprócz rodziców moich, także tutaj dla mnie to jest to, że no, ktoś cię zaprasza na tygodniowy pobyt 8,5 tysiąca kilometrów stąd, więc jest to takie wyjątkowe, tak? Nie będę ukrywał. Więc jeszcze raz dziękujemy. Wspaniały czas. Once more, big thanks. I co, widzimy się w polskiej Kniei? Chociaż powiem wam, że jestem tak napolowany, że naprawdę będzie mi ciężko wziąć sztucer i iść w polski las. Ale myślę, że następny odcinek już będzie, to jest ostatni odcinek tutaj z Afryki i następnym widzimy się już w Sudetach. Do zobaczenia i dasz bur i dasz burz. Dasz burz.